Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i po ostatnim 12 odcinku Dragon Ball Daima mam wrażenie, że co drugi fan Dragon Balla zadaje to samo pytanie. Dlaczego Vegeta nie używał SSJ3 w Dragon Ball Super, skoro Dragon Ball Super dzieje się po Dragon Ballu Daima? Zwłaszcza jeśli chodzi o scenę z Beerusem, w której Vegeta wydawało się, że używa swojej pełnej mocy, żeby przeciwstawić się bogowi zniszczenia. Dzisiaj będziemy się temu bardzo mocno przyglądać, to jest powiedzmy główny temat dzisiejszego odcinka, ale ogólnie jest to ten odcinek uzupełniający moją sobotnią analizę. Na dole rzecz jasna macie podział na rozdziały, także wszystkie tematy oczywiście tyczą się Dragon Ball Daima, ale ta kwestia Beerusa i SSJ3 Vegety w Dragon Ball Super to jest coś, co poruszę dosłownie za parę chwil. Tak czy siak, Treneiro 92. Dodatkowo chciałbym, żebyś odniósł się do tego, czy w Daimie jest przestrzeń na to, by walki były dłuższe, bo jest to bardzo duży minus dla mnie, że te walki są bardzo szybkie. Wiem, że jest to nawiązanie do Dragon Balla, ale którego? Tam kluczowe walki były dłuższe, a walkę z Tamagami można tak nazwać, w sensie, że była kluczowa. Ostatnio już o tym mówiłem, właśnie w kontekście 8 odcinka, że jestem fanem tego, jak wyglądała ta walka, bo mimo tego, że była, tak jak powiedziałeś, ważna, kluczowa z punktu widzenia fabuły, to była ona krótsza, ale dlaczego mi się to podobało? Ponieważ była treściwa, nie było tam zbędnych ruchów, nie było tam zbędnych sekwencji. Animatorzy po prostu włączyli 5. albo nawet 6. bieg i lecieliśmy tak przez następne 6-8 minut, czy ile ta walka trwała. I to mi się podobało, bo można było na czym oko zawiesić i to nie była walka, która składała się z jakichś zapętlonych kadrów, które udają walkę, albo z tanich efektów, które też udają walkę, tylko miała choreografię, miała animację, miała bardzo ciekawe ułożenia kamery, była niezwykle dynamiczna. Ona trwała tak naprawdę niecałe pół odcinka. Tak na dobrą sprawę walka z Tamagamim numer 1 i Tamagamim numer 2, z Tamagamim numer 1 były dwie walki, bo na początku Ku z nim walczył i potem Du z nim walczył, więc to jest dość zabawne, że najdłużej ze wszystkich Tamagamich widzieliśmy tego, z którym nawet nasi bohaterowie się jeszcze nie spotkali. Ale te walki z 2 i 1 były ze sobą przeplatane, więc gdyby powiedzmy podsumować cały czas jakby trwania tych walk, to też wyszłoby to stosunkowo krótko. Na pewno nie cały odcinek, ale też chyba nie tak krótko jak w przypadku walki Goku z Tamagamim numer 3. Zwróćcie uwagę na praktycznie znikomą ilość dialogów w tych walkach. Nie ma czegoś takiego, że postacie biją się, zatrzymują się i do siebie gadają, co jest bardzo typowe w przypadku różnych anime. Myślę, że to może być spowodowane tym, że seria jest dość krótka, ma mieć około 20, jeśli nie w ogóle 20 odcinków, więc tak naprawdę nie ma miejsca na bardzo długie walki, biorąc pod uwagę, że tak, Tamagami to są kluczowe elementy fabuły, ale to nie są ostatnie elementy fabuły, więc być może na jakąś dłuższą walkę przyjdzie czas później, o tym zaraz powiem, ale zobaczcie, jak na przykład wyglądała walka Vegety z Tamagami numer 2. Akcja nie była skupiana za bardzo na samej walce, tylko systematycznie przechodziliśmy do punktów kluczowych tej walki, czyli Vegeta został jakkolwiek złapany przez Krakena, ale potem oczywiście okazało się, że nie został złapany. Błyskawicznie mieliśmy SSJ1, potem chwilę później SSJ2, potem Tamagami 2 został wzmocniony, chwilę później zobaczyliśmy SSJ3 i jeśli mielibyśmy zaznaczyć wszystkie kluczowe elementy tej walki, to między jednym a drugim mijało kilkadziesiąt sekund. To nie było tak, że podam przykład, dajmy na to z Namek, kiedy Goku walczył z Freezą. Mieliśmy Kaiokena 20-krotnego, potem mieliśmy Genki Damę, potem mieliśmy Super Saiyanina i potem mieliśmy koniec walki. Też powiedzmy niby takie 4 duże punkty, ale to trwało kilkanaście odcinków. Oczywiście w mandze to się szybciej spięło, ale porównujemy to anime do anime. Zostało tak naprawdę 10 odcinków, około 10 odcinków. Może 8, może 10, może 12, ale jakby nie patrzeć, wkraczamy w drugą połowę serii, wkraczamy w ten wielki finał, więc wydaje mi się, że tutaj może być miejsce na długą walkę, aczkolwiek nadal nie uważam, że będzie to walka, która miałaby trwać nawet więcej niż jeden odcinek, w sensie jakby surowo podliczyć tylko sceny walki, jakby więcej niż chociażby 10 minut czasu antenowego. I ja to przynajmniej sobie tak wyobrażam, że ta walka ostateczna, jakkolwiek ona miałaby wyglądać, ktokolwiek nie miałby w niej brać udziału, to będzie wyglądać tak, będzie walka, potem będzie następował twist w fabule, potem następna walka, albo kontynuacja walki z jakimś innym składem, albo powiedzmy w innej formie ktoś będzie, potem znowu twist w fabule, potem znowu walka i myślę, że po prostu nie będzie długiej sekwencji,
w której ktoś ze sobą walczy z drugą osobą i nic się jakby nie dzieje z fabularnego punktu widzenia. Myślę, że Daima nie ma czasu na to, żeby raczyć nas cały czas animacją i animacją i animacją, czyli nie będziemy mieli na przykład walki, powiedzmy, Piccolo i Gomy przez cały bity odcinek, gdzie będą się bić i nie będzie w ogóle dialogów. Fabuła po prostu musi iść do przodu, więc wydaje mi się, że będziemy mieli walkę przeplataną z twistami, a takimi twistami mogą być na przykład potencjalne wzmocnienia, ktoś na przykład nałoży na swoje czoło ten trzeciorzędowy okular i będziemy mieli jakieś zawirowanie, na przykład fuzja. Wiemy, że istnieją fuzyjne robaczki, Goku ma je w swojej kieszeni, także ja stawiam, że one pójdą w ruch. Ewentualnie może ktoś z jakiegoś obozu zmieni stronę. Myślę, że taką postacią mógłby być Glorio, który wiadomo, że obecnie pracuje dla Arinsu, ale coś tam chyba patrzy już trochę bardziej pobłażliwym okiem na nasze postacie, jakby się z nimi zaczynał przyjaźnić, więc myślę, że na końcu też tym jednym z twistów mogłoby być to, że Glorio nagle po tym, jak oddaje kulę Arinsu i wraca do domu, to zaczynają go gryźć wyrzuty sumienia i wraca w ostatnim momencie, na przykład ratując Piccolo przed śmiercią i mówi: Arinsu, dawaj te kule, jednak zmieniłem zdanie. Dodatkowo w kontekście 12 odcinka bardzo wam polecam obejrzeć odcinek Anime AJ'a, który jak co tydzień przyjrzał się tej walce pod kątem produkcji i trafnie wypunktował rzeczy, które sprawiły, że wizualnie w dużej mierze to było po prostu nudnawe. Oczywiście poza niektórymi sekwencjami, bo tak jak mówię, widzieliśmy zapętlone kadry, gorszą kreskę, mniej dynamiczną animację, często kanciaste ruchy kamery czy postaci. To są takie pojedyncze krople, które w dużej ilości po prostu były w stanie wydrążyć skałę i w ostatecznym rozrachunku po prostu zadecydowały o tym, że ta walka Goku z Tamagamim numer 3 pod względem animacji wyglądała po prostu lepiej, mimo tego, że nad nią też pracował praktycznie ten sam kolektyw animatorów, bardzo utalentowanych swoją drogą, także cóż, przejdźmy do kolejnego komentarza, który w sumie jest tym komentarzem tytułowym. Tymo DBZ. Adasiu, moim zdaniem SSJ3 Vegeta nie ma sensu, ponieważ nie użył tej formy w walce z Virusem. No dobra, chodzi oczywiście o pierwszą część komentarza. Zaraz powiem wam, co ja o tym sądzę już po delikatnym ochłonięciu w porównaniu do soboty, kiedy podszedłem do analizy odcinka bardzo emocjonalnie. Przytoczę tutaj też wartościowe argumenty bazujące na mandze czy innych publikacjach, ale na początku pozwólcie, że może zrobię coś, czego nie powinienem robić, ale złamię czwartą ścianę i postaram się podać wam takie chyba prawdziwe wytłumaczenie, którego wydaje mi się, że część z was, być może nawet duża, jest po prostu świadoma od dłuższego czasu. Zmniejszenie postaci, podróż do nowego świata i tym samym wprowadzenie nowych postaci, takich jak na przykład Glorio, umiejscowienie tej historii na linii czasu przed Dragon Ballem Super, to są wszystko elementy, które oczywiście pozwalają napisać fabułę w inny sposób, w ciekawy sposób, ale to ma po prostu za zadanie wygenerować zysk, chociażby z figurek albo z jakiejkolwiek innej formy sprzedaży tych postaci, tych nowych wyglądów postaci, bo mamy tutaj na przykład małego Goku, małego Vegetę, małego Goku SSJ z kijkiem, Vegetę małego w SSJ3, którego wcześniej nie było i w sumie można wrzucić coś takiego, no bo przecież to się dzieje przed Dragon Ballem Super, gdzie potem już wszyscy zapomnieli o tym SSJ3, prawda? No, czy na pewno? Zaraz o tym porozmawiamy, ale co mnie rozbawiło delikatnie, to to, że dosłownie chwilę po premierze odcinka zostało oficjalnie zapowiedziane, że wyjdzie figurka Vegety Mini SSJ3 wydana przez oficjalne wydawnictwo tam SH Figuarts, czy jakkolwiek to się tam nie czyta, nazywa. Generalnie chodzi o to, że już od dłuższego czasu mieli przygotowaną nie dość, że tę figurkę, to już dosłownie czekali tylko na emisję tego odcinka, wiedzieli, że będzie boom, jeśli chodzi o reakcję widzów i chcą po prostu to spieniężyć. I ja się absolutnie temu nie dziwię, bo Dragon Ball, jakby nie patrzeć, jest gigantyczną marką, zarabiającą niebotyczne pieniądze. Ale mam wrażenie, że brutalna prawda wygląda po prostu tak, że osoby, które są u szczytu i podejmują decyzje odnośnie tego chociażby, że pojawi się Vegeta SSJ3 albo że historia będzie wyglądać w taki, a nie inny sposób, one są przed dwoma przyciskami, jak w tym memie. I mają do wyboru naciśnięcie albo przycisku z napisem zysk związany z debiutem SSJ3 kosztem potencjalnych nieścisłości fabularnych, albo drugi przycisk, niewprowadzenie tej formy, czyli SSJ3, żeby zachować spójność w historii. No i wybór nie jest nawet trudny, bo gry takie jak Dokkan Legends czy jakiekolwiek inne gry, one będą czerpać zysk z tego miesiącami, długimi miesiącami. Akurat sytuacja z Vegetą SSJ3 jest o tyle elastyczna, że można spróbować to wytłumaczyć. Wolałbym, żeby zajęli się tym twórcy, jednocześnie udowadniając, że oprócz zysku zależy im też na spójności kontinuum i po prostu na pozytywnym odbiorze dzieła przez fanów, bo jakiegokolwiek wyjaśnienia byśmy sobie nie wymyślili w tej kwestii, jakiekolwiek ono nie byłoby logiczne.
to jest nadal headcanon. Ale myślę, że ktoś, kto się obraca w tym uniwersum Dragon Balla od dłuższego czasu, to wie, że ten świat jest tak naprawdę usłany takimi headcanonami, czyli wyjaśnieniami, które nigdy nie padły, ale fajnie je sobie dopisują, żeby coś sobie wyjaśnić. I wydaje mi się, że można wyjaśnić tego Vegetę SSJ3, ale czy uznacie to, czy to kupicie, czy nie, zadecydujecie sami, bo ja postaram się wam przedstawić kilka faktów i po prostu napiszecie mi, co o tym sądzicie, ok? Zacznijmy od oczywistości, na których wszystko tak naprawdę bazuje. Vegeta zarówno w mandze, jak i w anime użył przeciwko Beerusowi formy SSJ2. W mandze, która przez Dragon Ball Daima wydaje się być bardziej brana pod uwagę niż anime Dragon Ball Super, nigdy nie padły słowa, że Vegeta jest w tym momencie silniejszy niż Goku w SSJ3. Jedyny komentarz tak naprawdę to Krillin pytający, czy Vegeta zawsze był taki silny. Saga Future Trunksa w anime. Trunks prosi Vegetę, żeby ten użył przeciwko niemu SSJ3, tak jak zrobił to Goku, ale Vegeta jedyne co robi, to wyśmiewa ten pomysł i bez słowa odpala formę Blue. Nie mówi, że nie umie, nie mówi też, że umie, więc mówiąc fair, tak naprawdę obie wersje tutaj pasują. Czyli pasuje to, że Vegeta mógłby mieć SSJ3, ale wyśmiał Trunksa, bo ma już znacznie wyższą transformację. No i pasuje też wersja, że Vegeta nigdy nie miał SSJ3, ale uważa tę formę za zbędną, plus i tak ma już wyższe transformacje, więc ten śmiech był naturalny. Jakkolwiek wydaje mi się, że nie opowiada się za żadną z tych stron, więc jakby no pasuje też do obu. Ale to było w anime. W mandze Dragon Ball Super sparingu Vegety i Trunksa nie ma, ale dzieją się ciekawe rzeczy w kontekście form SSJ2 i SSJ3, bo gdy Goku odpala trójkę, Trunks będący dalej w SSJ2 wzmacnia się jeszcze bardziej i dościga Goku w SSJ3, jeśli chodzi o poziom mocy, co potwierdza obserwujący walkę Vegeta. Tutaj jest dobry moment na przytoczenie słów Akiry Toriyamy z 2014 roku, z wywiadu udzielonego dla Saikyo Jump. Wiem i wy wiecie też, jak to jest ostatnio z tymi wywiadami Toriyamy. Czasami jest tak, że coś powiedzmy dalej stoi, czasami jest tak, że Toriyama sam nadpisuje swoje własne słowa, ale generalnie jest to dość ciekawe, także pozwólcie, że zacytuję. O, ale mi się chce pić. Super Saiyanin 2 i 3 to nic więcej jak wzmocnione wariacje Super Saiyanina. Po walce z Beerusem Goku uświadomił sobie, że praca nad jego bazową formą i Super Saiyaninem podniesie jego poziom mocy bardziej i polepszy zużycie energii, więc myślę, że prawdopodobnie nie będzie używał SSJ2 i SSJ3 w przyszłości. Czy tak było? Nie. Goku używał SSJ3 później jeszcze kilka razy w mandze, aczkolwiek raz zmusił go do tego Zeno, także uznajmy, że to było nie z jego własnej woli, bo Zeno wtedy chciał zobaczyć wszystkie formy Goku. Mimo wszystko Goku sam z siebie użył tej formy w walce z Androidem 17 czy Merusem. Jednak wróćmy do tego pierwszego zdania. Praca nad bazową formą i zwykłym Super Saiyaninem podniesie bardziej moc, polepszy wyniki treningu. Dlaczego? Myślę, że odpowiedź jest prosta, ponieważ transformacje tak naprawdę to mnożniki, więc jeśli chce się polepszyć finałowy rezultat, to lepiej pracować nad tą bazą mnożenia, niż dodawać tę samą liczbę do wyniku mnożenia. Po prostu im silniejszy jest bazowy Goku, tym silniejsze są później jego transformacje, bo i wynik mnożenia jest wyższy. Więc im silniejszy jest Super Saiyanin, powiedzmy 1 w skrócie myślowym, tym silniejszy potem będzie Super Saiyanin 2 i Super Saiyanin 3, które tak naprawdę, tak jak powiedział Toriyama, są po prostu wzmocnionymi wersjami Super Saiyanina. Aczkolwiek to nadal nie rozwiązuje jednej kwestii, podstawowej tak naprawdę jeśli chodzi o ten problem. Super Saiyanin 2 Trunks w mandze mógł być na poziomie Super Saiyanina 3. Super Saiyanin 2 Vegeta z walki z Beerusem, powiedzmy nawet, że był silniejszy niż SSJ3 Goku, ale jeśli porównujemy transformację na przykład Vegety do transformacji Vegety, to ja nie widzę możliwości, żeby Super Saiyanin 2 Vegeta był silniejszy niż Super Saiyanin 3 Vegeta. Nie pasuje mi opcja, że wytrenowany Super Saiyanin nie miałby mnożnika na przykład 50, tylko by mu się zrobił mnożnik 300, więc byłby silniejszy niż Super Saiyanin 2 tej samej osoby. Może być bardziej stabilny, może zużywać mniej ki, może atakować z większą efektywnością, tak jak formy wymasterowane, na przykład Super Saiyanin Grade 4, czyli ten Mastered Super Saiyan, albo Perfected Blue. Ale pod kątem surowego poziomu mocy, na papierze, wyższe transformacje będą po prostu silniejsze. No właśnie, na papierze, bo byliśmy świadkami sytuacji, w których Goku sam świadomie decydował się na walkę w niższej transformacji, mimo tego, że mógł włączyć wyższą transformację. Dlaczego? Ponieważ w danej chwili opłacało mu się to bardziej. Nawet Vegeta w momencie wściekłości po śmierci Trunksa z rąk Cella nie odpalił formy USSJ, czyli tego Super Vegety, czyli tego SSJ Grade 2, tylko zwykłe SSJ. Dowodem na to jest mniejsza muskulatura, ale można się podeprzeć również oficjalnymi nazewnictwami w grach, które wyraźnie opisują tę formę jako zwykły Super Saiyanin w porównaniu do scen, w których Vegeta używał USSJ.
Dlaczego Vegeta w tamtej chwili w Cellsadze nie odpalił najwyższej transformacji? To trzeba zapytać jego, ale może powód był taki sam jak w starciu z Beerusem. Użył transformacji, w której czuł się najlepiej, w której czuł, że ma najwyższe szanse. Ja powiem wam, że tej sceny z Beerusem nie kupuję, bo dla mnie to była scena, w której Vegeta powinien postawić wszystko na jedną kartę i to była sytuacja, w której liczyła się surowa siła. Moim zdaniem, nawet jeśli SSJ3 w jego przypadku trwałoby 10 sekund, to lepiej byłoby skorzystać z tych 10 sekund w SSJ3 niż z całej minuty w SSJ2, w którym mógłby walczyć dłużej, w którym mógłby zużywać mniej ki, ale byłby najzwyczajniej w świecie słabszy. To nie jest tak jak z tym SSJ Grade 3, czyli z tym powiedzmy USSJ 2, które było jeszcze silniejsze, ale zużywało więcej ki i też przede wszystkim było wolne. To nie jest tak, że w przypadku SSJ 3 Vegeta byłby wolniejszy. Nie, byłby silniejszy, byłby szybszy, zwiększyłby wszystkie statystyki bojowe, że tak powiem, i mimo tego, że mógłby walczyć krócej, to w tym krótszym czasie miałby po prostu więcej szans z Beerusem, a biorąc pod uwagę, że ta walka i tak trwała dosłownie parę chwil, myślę, że to był po prostu idealny moment, żeby to SSJ3 tam włożyć. To pasowało tam jak ulał. Oczywiście temat jest otwarty. Może było tak, jak powiedziałem ostatnio, czyli Vegeta, bo wiemy, że od Dragon Ball Daima do Dragon Balla Super, konkretnie do Battle of Gods, no mija trochę czasu, mija sporo miesięcy. Więc może w tym czasie Vegeta stwierdził, że to jednak nie jest forma dla niego, że nie chce się nią zajmować i kompletnie zignorował SSJ3, więc w Battle of Gods już nawet nie brał tego pod uwagę. Przetransformował się w SSJ2, w którym się czuł bardziej komfortowe. Aczkolwiek to nadal jest tłumaczenie płynące od fanów. Czy twórcy dadzą nam swoje? Czas pokaże. Ramkes. Vegeta SSJ3, jeśli chodzi o to, jak walczył 10 na 10, ale wizualnie dla mnie wygląda to tragicznie. Z czego wynika taka różnica w wyglądzie SSJ3 między Goku a Gotenksem, a Vegetą? Bo nie może chodzić o to, że Vegeta był dzieckiem, bo Gotenks również nim był. Mi akurat podoba się to, że Vegeta ma inne włosy. Co prawda, wydaje mi się, że z takiego estetycznego punktu widzenia ta długa, powiewająca plereza Goku w SSJ3, wiecie, te takie mniej sztywne włosy, które po prostu układały mu się na plecach, wyglądały bardziej poważnie, być może budziły większy respekt niż ta stercząca fryzura Vegety, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że Vegeta ma po prostu inną fryzurę i pod tym względem to, że Vegeta ma inne ułożenie włosów, to mi się akurat podoba. No bo zwróćcie uwagę na Super Saiyan, Goku. Gohan miał kilka różnych fryzur w Super Saiyanach. Trunks jest bardzo dobrym przykładem. Vegeta, każdy z tych Saiyan ma inną fryzurę w Super Saiyanie, no bo normalnie ma inną fryzurę, więc Vegeta w przypadku SSJ3 też jakoś się wyróżnia. Czy to się podoba, czy nie, to już jest kwestia gustu. Aczkolwiek wydaje mi się mimo wszystko, że ta może zaniżona ocena po prostu podświadomie wynika z tego, że Vegeta jest mały. Gdyby był dorosły, to po prostu wyglądałoby lepiej, mimo tego, że fryzura byłaby nadal taka sama. Liczę na to, że tak będzie jeszcze na końcu Dragon Ball Daima. Liczę na to, że 2-3 ostatnie odcinki to będą nasze postaci już dorosłe, że gdzieś tam powiedzmy, dajmy na to, jeśli będzie 20 odcinków, to w 17 albo w 18 nasi wrócą do dorosłości i wtedy ta ostatnia walka, może znowu z Vegetą SSJ3 dorosłym, będzie poprowadzona. Biorąc pod uwagę, że nie ma do tej pory figurek takich oficjalnych SSJ3 dorosłego Vegety, jest na to szansa. No a Gotenksowi w sumie też bliżej jest do Goku niż do Vegety, ale to nie jest tak, że ich fryzury wyglądają bardzo podobnie. Trudno tutaj też oceniać, bo Gotenks jest też dzieckiem, ale mam wrażenie, że jego włosy też bardziej są nastroszone i takie rozpościerające się też trochę bardziej w bok, więc można tutaj mówić o 3 różnych fryzurach, mimo tego, że Goku i Gotenks mają bardzo podobne. Mateusz K. Nie podoba mi się ten Vegeta totalnie. Gryzie mi się to z Dragon Ballem Super. Tam Goku często odpalał SSJ3, a Vegeta SSJ. To czemu nigdy SSJ3? Faktycznie Goku kilka razy odpalił SSJ3 w mandze Dragon Ball Super, ale zwróćcie uwagę na to, że to nie są te same postacie, z takimi samymi przekonaniami, z takimi samymi przyzwyczajeniami. Goku mimo wad dawał tej formie swoje szanse, ale Vegeta jest inną postacią. Mam wrażenie, że jak Vegecie coś nie podpasuje, to trudno jest sprawić, żeby on sam się do tego z powrotem przekonał. No, nie podpasowała mu fuzja, ale za każdym razem jak się potem scalali, to trzeba było go namawiać, więc jeśli Vegeta miał możliwość używania SSJ3 i potem stwierdził sam, że nie chce tego robić i nikt go do tego nie zmuszał, to akurat to, że nie używał jej później, jest zrozumiałe. Zwróć uwagę na to, jak wyglądała na przykład saga Szampy, albo generalnie duża część Dragon Balla Super. Vegeta albo używał zwykłego SSJ, albo Blue.
Nie używał nic pomiędzy. Mimo że miał SSJ-2, które było niby lepsze niż SSJ, i nie używał w ogóle formy God, która potem się okazała też przydatna. Na God musieliśmy czekać do sagi Zamasu w mandze i do filmu z Brolim w anime, ale to nie zmienia faktu, że w stylu Vegety jest po prostu to, żeby być trochę oszczędniejszym z transformacjami, żeby nie korzystać z wszystkich po kolei, tylko albo korzystać z jakiejś podstawowej, albo ewentualnie transformować się w najsilniejszą. Zajkowski. Kwestia pod dyskusję do Daimowego Kokła. Cała akcja związana z Majinami Arinsu sugeruje, że od samego początku jej planu było to, że nasi bohaterowie mają nigdy nie trafić do pierwszego świata demonów. Plan był taki, że Glorio ma wykorzystać naszych do zebrania 2 kul, a następnie samemu zabrać je do pierwszego świata, zostawiając naszych w drugim, bez możliwości transportu. Wydaje mi się, że Gloriot uszkodził statek. Co prawda pierwszą usterkę naprawiła Pansy, ale odlatując widać było wydobywający się czarny dym ze statku. Glorio ma pewnie już przygotowany jakiś szybki transport do pierwszego świata tylko dla niego. Przybycie naszych do pierwszego świata z kulami mogłoby pokrzyżować plany Arinsu, nawet jakby jej życzeniem było jakoś pozbycie się Gomy. Podoba mi się ta myśl, że Glorio zabiera nam naszym kulę i gdzieś w nocy na przykład samemu leci z kulami pojedynczym statkiem do Arinsu i zostawia naszych, aczkolwiek nasi i tak muszą się tam pojawić, więc nawet gdyby tak było, co w pewnym sensie mi się podoba, bo mielibyśmy jakieś dymy, nie ze statku, tylko w ogóle takie dymy w fabule, to moglibyśmy mieć na przykład sytuację, w której, dajmy na to, król drugiego świata demonów jakby obserwuje całą sytuację na swoim monitoringu i pomaga naszym bohaterom przedostać się do pierwszego świata, więc poznajemy nową postać, Glorio odsłania wszystkie karty i potem ewentualnie ma szansę na odkupienie swoich win, albo ktoś inny w ogóle pomaga naszym bohaterom. W pewnym sensie jakby to faktycznie może być głupie, że Glorio doprowadza całą ekipę do pierwszego świata pod nos Arinsu. I co, jak oni się już wszyscy spotkają, to Glorio zabierze naszym kulę, postawi je 5 metrów dalej, tam gdzie będzie stała Arinsu i powie: zrobiłem swoją robotę. A Arinsu powie: haha, teraz ja mam smocze kulę. Mimo tego, że stoicie 5 metrów ode mnie i możecie mi je zabrać, ale to ja mam smocze kulę. To, co napisałeś, byłoby fajnym zabezpieczeniem dla Arinsu, także podoba mi się ta teoria. Mariusz Mario. Pod koniec Daima wszyscy stracą pamięć przez życzenie czy coś i Vegeta zapomniał, że umie SSJ-3, dlatego tego nie umie używać w walce z Beerusem. Na początku serii aż mnie mierziło na myśl o takim sztampowym posunięciu, bo to dosłownie zakrawa o opowiadanie pisane przez czwartoklasistę, w sensie mówię o podstawówce, bo wiem, że teraz liceum też ma 4 klasy. Chodzi o 4. klasę podstawówki, jak jakiś uczeń pisze opowiadanie i na końcu ni z gruchy, ni z pietruchy i wtedy on się obudził i to się okazuje, że to był wszystko sen. I to może robić wrażenie na jego kolegach z klasy, ale tak na dobrą sprawę to w ogóle nie ma sensu i napisał to tylko dla takich darmowych punktów stylu. Ale myślę, że większość fanów raczej by tego nie kupiła. Mimo wszystko, im więcej pojawia się rozwinięć fabuły w Dragon Ball Daima, im więcej pojawia się takich spraw, na które można patrzeć krzywym okiem, właśnie SSJ-3 Vegeta, czy Piccolo nieznający języka nameszańskiego, tym bardziej myślę, że to cofnięcie pamięci, jakby wymazanie pamięci byłoby naprawdę katastrofalnym posunięciem z takiego pisarskiego punktu widzenia, ale przynajmniej nie mielibyśmy tych wszystkich dyskusji tyczących się tego, dlaczego tego nie było w Dragon Ball Super. Coś za coś, ale wolałbym po prostu, żeby ta fabuła była pisana spójnie na pierwszym miejscu. Michał Matejewicz, Alkis. Mimo że Vegeta dogonił wreszcie Goku w kwestii posiadania SSJ-3, przez to zawsze wydawał się jakiś niekompletny jako Saiyanin, walka też niczego sobie, gag z czekoladą git. Jeden z lepszych odcinków w ostatnim czasie. Proszę, niech jakiś Demigra czy inny Mechikabura okaże się finałowym bossem Daimy. Przy ciągłym darciu głupiej mordy Gomy większość rzeczy z Super Dragon Ball Heroes wydaje się dużo lepsze i ciekawsze niż ciągłe stękanie z wydziawioną mordą na cały ekran i terroryzowanie psychicznie Degesu. Przepraszam Heroes za cały hejt. W porównaniu z tym wannabe Pilafem ta seria zyskuje. Coś w tym jest. Pilaf... Goma ostatnio coraz częściej się drze i nic nie robi, także no chociaż w przyszłym odcinku niby już coś tam coś przedsięwziął i zobaczymy to w 13 odcinku, ale mam do was pytanie. Jeśli macie jakieś przewidywania, możecie też to uzasadnić. Kto według was będzie ostatecznym bossem, przeciwnikiem do pokonania w Dragon Ball Daima? Czy to będzie Goma bez oka trzeciorzędowego okularu, czy może Goma z trzeciorzędowym okularem, czy może to będzie ktoś inny z trzeciorzędowym okularem, ktokolwiek, czy to będzie Glorio, czy to będzie Neva, czy to będzie Arinsu, czy to będzie Ku-Du, może połączenie Ku-Du, czy to będzie ktoś zupełnie inny, kogo jeszcze nie znamy. Jestem ciekaw waszych przemyśleń, bo co by nie myśleć o tej serii, dobrze, przynajmniej w mojej ocenie, buduje napięcie pod finał, jakby tajemnicę. Nie wiadomo, co będzie na końcu. W sensie można się domyślać fuzji robaczkowej,
na przykład naszych bohaterów, ale też nie wiadomo kto zje te robaczki, nie wiadomo z kim się będziemy bić tak naprawdę na samym końcu. Oczywiście są opcje bardziej lub mniej przewidywalne, ale kurde, podoba mi się to, więc ciekaw jestem waszej opinii. Jak są? Odcinek całkiem niezły, ale mam 2 zastrzeżenia. Rozumiem, że zagadka miała być testem na spostrzegawczość, ale czy naprawdę wąż nie może zjeść tych 3 ciastek? Vegeta opanował SSJ-3 po około roku od Busagi, strasznie się to gryzie z treningiem Gokiego w zaświatach praktycznie non-stop przez 7 lat. Nie wiemy, kiedy dokładnie odblokował transformację. Przyznaję, że spośród 3 drugich prób Vegeta miał najłatwiejszą zagadkę i nawet bym pokusił się o stwierdzenie, że to pytanie miało więcej niż jedną poprawną odpowiedź, bo Vegeta powiedział 0, ale w gruncie rzeczy Tamagami numer 2 zadał pytanie, albo inaczej, skończył historię mówiąc, że Johnny dał resztę ciastek wężowi Ichiro. No i nie wynika z tego, czy Ichiro w ogóle zjadł ciastka, czy nie zjadł ciastka, więc to jest wolna interpretacja. Ja bym mógł powiedzieć na przykład, nie wiadomo ile ciastek zjadł, no bo nie wynika to z treści zadania. Wąż dostał te ciastka, ale co z nimi później zrobił, nie wiadomo, można założyć, że je zjadł. To jest zagadka, która wygląda jak zagadka dla dzieci, aczkolwiek gdyby Tamagami 2 powiedział, resztę ciastek zjadł Ichiro, ile ciastek zjadł? Okej, to byłoby zadanie matematyczne, ale teraz to jest po prostu zadanie na słuchanie, ze zrozumieniem. Odnośnie treningu, tak, Goku był w zaświatach 7 lat, ale w sumie nie wiadomo w którym momencie tego treningu opanował SSJ-3, no bo przecież umierając miał tylko SSJ. Nie mówię, że tak było, mała jest na to szansa, ostatnio o tym mówiłem na live'ie, ale powiedzmy, że przez te 7 lat, 6 lat zajęło mu osiągnięcie SSJ-2 i też po roku osiągnął SSJ-3. Moim zdaniem tak nie było. Goku był bliżej SSJ-2 niż nam się wydawało, także podejrzewam, że SSJ-2 osiągnął dość krótko po trafieniu do zaświatów, no ale nadal uważam, że można tutaj zastosować pewną zasadę tyczącą się tego, że łatwiej jest coś osiągnąć, jeśli wie się, jaki ma się cel. Wie się... no, mam nadzieję, że to brzmiało w miarę po polsku. Chodzi o to, że Vegeta wiedział, co chce osiągnąć i szedł w stronę wyznaczonego celu, który wie, jak wygląda, czuł go, widział go i miał łatwiej niż Goku, który musiał odkryć ten nowy poziom. Czy wymyślić? No nie wiem, czy wymyślić, ale musiał go odkryć, dojść do niego. Plus tak naprawdę Goku nie tyle co tam trenował, ale też trochę zwiedzał tych zaświatów. Wiemy, że poznał Metamorian, którzy nauczyli go fuzji. Prawdopodobnie brał udział w jakichś turniejach, gdzie nie musiał używać pełnej mocy. Tak sobie po prostu dopowiadam, aczkolwiek nadal i tak twierdzę, że większość czasu trenował, więc tak, Vegeta został bardzo miło potraktowany, skoro w niecały rok skopiował tę formę, ale to ma swój plus. Bo teraz ten 10-letni trening Freezy w Komnacie Ducha i Czasu i Black Freeza to już nie brzmi tak źle, no nie? Były pretensje do Freezy, że ma nową formę. Nie, no 10 lat z takim potencjałem? To się chłop naprawdę dużo natrenował. Adrian Schiller, teraz oficjalnie można powiedzieć, że mokry sen Odacha się spełnił. Bliżej mojego mokrego snu było Ultra Ego. Oczywiście Ultra Ego jeszcze nie jest zanimowane. W przypadku SSJ-3 nie zrozumcie mnie źle, bawiłem się świetnie. Oczywiście kwestia animacji już została przeze mnie poruszona, ale tak szczerze mówiąc, to ja jestem zadowolony, jak ostatnio jest traktowany Vegeta. W ostatnich latach Vegeta jest traktowany naprawdę bardzo dobrze. Wydaje mi się, że ten stereotyp, że Vegeta jest traktowany źle, troszeczkę został podbity przez początek Dragon Ball Super, kiedy mieliśmy Resurrection of F i Vegecie zostało sprzątnięte sprzed nosa jego zwycięstwo. Nie został tam pobity, ale wiadomo jak to wyglądało. Epicentrum tego jobowania Vegety to był turniej Szampy, kiedy ta walka z Hitem była absolutnie żałosna. Potem mieliśmy sagę Future Trunksa, gdzie Vegeta też został troszeczkę zbesztany. Mówię tutaj o anime, bo został przebity przez Blacka, a potem z Trunksem bili się z Fusion Zamasu i nic w sumie z tego nie wyniknęło, a chwilę później Goku sam porobił go jakimś potężnym Kamehameha. No i niby została jeszcze saga Moro, która ogólnie, no tutaj na dwoje babka wróżyła, bo mi się ogólnie bardzo podoba saga Moro pod kątem rozwinięcia postaci Vegety, ale tym takim najniższym punktem Vegety jest to, że miał wszystko w garści, a wiadomo jak to się skończyło, więc pod tym względem było to złe potraktowanie, ale jeśli chodzi o rozwinięcie całej postaci, to naprawdę nie narzekam na sagę Moro. Podoba mi się, uważam, że Vegeta dostał tam naprawdę dużo uwagi i ciepła. Ale jeśli chodzi o to, jak dobrze był traktowany, to zobaczcie, saga Future Trunksa w mandze opanował pokazał God i tak naprawdę wymyślił tę taktykę ze zmianą God na Blue, więc zdeklasował w tamtym momencie Blacka i zmusił ich do fuzji, więc Vegeta w tamtej historii naprawdę zrobił dużo. Potem mieliśmy turniej mocy, gdzie wiadomo, odpadł, ale dostał niby nową formę, można się było tego czepiać, można się było nie czepiać, ja ogólnie podchodzę do tego dość neutralnie, także nie uważam, że to było złe traktowanie, absolutnie. O Moro powiedziałem, saga Granoli, tak jak powiedziałem, Ultra Ego to jest to bliżej mojego mokrego snu i wiadomo, że wtedy się czepiałem tego,
tego, że z miesiąca na miesiąc oglądaliśmy Vegetę, jak taki piesek czepia się nogi Gasa i mówi, ja pomagam, jak coś to ja też pomagam, no nie, albo moje ultra ego ewoluuje, a potem dostawał po mordzie i mdlał. Ale z perspektywy czasu widzę, że jakby to było dość zrozumiałe, bo to był pierwszy raz, kiedy używał tej formy i generalnie rozwój postaci Vegety też był rewelacyjny, także podobało mi się to, jak Vegeta został potraktowany w Sadze Granoli. O Super Hero nawet nie wspominam, bo wygrał wtedy sparring z Goku, także to było rewelacyjne. No i teraz w Daima dostał SSJ3, także ja tutaj o żadną sprawiedliwość dla Vegety nie ubiegam, jestem zadowolony z tego, jak Vegeta jest traktowany i tak jak ostatnio mówiłem, podtrzymuję to jeszcze po poprzedniej sobocie. Nawet jak Vegeta zostanie teraz szmacony do końca Dragon Ball Daima, ja już chyba swoje dostałem. Jako fan Vegety jestem zadowolony. Teraz bym wolał, żeby Piccolo coś dostał, bo on tam póki co jest tak na doczepkę totalnie. Mirosław Fatyga. Cześć Adacho, brzuszek po świętach nie pęka? Nie, dla mnie święta nie są okresem, w którym nie wiadomo jak dużo jem. To nie jest przesłanie świąt. A ja mam nietypowe pytanie. Ta rozkmina na końcu odcinka dotycząca interwencji Vegety podczas urodzin Bulmy przypomina trochę analizę wiersza na maturze z języka polskiego. Czy uważasz, że naprawdę twórcy tak rozkminiają te wszystkie sytuacje i niuanse? Czy myślisz, że oni robią jakieś zebrania ludzi siedzących głęboko w lore i robią cross-checking swoich pomysłów? Pozdrawiam cieplutko, wszystkiego jeszcze lepszego w 2025 roku. Bardzo dziękuję i również życzę Wam wspaniałego, cudownego i usłanego sukcesami i pięknymi chwilami roku 2025. Mam nadzieję, że będziemy się tak samo często widywać, albo nawet częściej w przyszłym roku niż w tym. Ale wracając do pytania. Nie. Uniknęlibyśmy tych wielu sytuacji, o których rozmawialiśmy. Myślę, że oni mają takie podejście, to jest tylko moja opinia, że jeśli widzą, że coś można byłoby zakleić na ślinę i widzą, że taka sytuacja zaklejona na ślinę bardzo by się sprzedała, to oni w to idą. Po prostu patrzą, że się sprzeda. Nie wrzucaliby prawdopodobnie jakichś olbrzymich dziur w fabule tyczących się tego, że Goku będzie miał zupełnie nową formę, osiągnie ją na stałe, no bo potem w Dragon Ballu Super dlaczego z niej potem nie korzystał, w ogóle nie wspominał o niej. To już byłaby olbrzymia dziura w fabule. Ewentualnie może być tak, tego się trochę obawiam, chociaż w sobie byłoby to ciekawe, gdyby to było dobrze zrealizowane. I o tym już jakiś czas temu mówiłem, że może się pojawić jakaś tymczasowa forma. Na przykład, nie wiem, Goku nałoży na czoło trzeciorzędowy okular i będzie miał tymczasowe wzmocnienie, więc będzie tymczasowa nowa forma, no bo będą sprzedawać nowe figurki i tak dalej, wprowadzać to do gier, ale nie będzie pytania, dlaczego tego nie było w Superce, no bo to było tymczasowe wzmocnienie związane z tym artefaktem, którego już nie ma. Koniec. Aczkolwiek fuzja. To jest bezpieczny strzał. Myślę, że fuzja to jest akurat bezpieczny strzał. Bosmok. Serio kurde? Nie wspomniałeś nawet o nawiązaniu, jak Vegeta blokował palcem ataki Kuloboga niczym Goku z Trunksem w Zetce? Przecież to jest kozackie nawiązanie do starego Dragon Balla Z. Jak to zobaczyłem, to złapałem się za głowę. A te kopnięcia Vegety wyglądały jak kadr z Vegito z Buu, no 1:1. O kopnięciach powiedziałem, ale raczej w ramach takiego podkreślenia tej arogancji i pewności siebie Vegety. Biorąc pod uwagę te bloki palcem, wydawało mi się, że to jest dość oczywiste, także stwierdziłem, że nie muszę o tym wspominać, bo tak, no okej, może powinienem było o tym powiedzieć. Pomyślałem o tym i chciałem to powiedzieć w odcinku, ale stwierdziłem, że chyba wszyscy zauważyli to nawiązanie, także nie będę tutaj jakoś szczególnie się silił na oryginalność. Po prostu Koksu napisał Vegeta SSJ 2,5, natomiast Janusz Perczak napisał, a co jeśli Vegeta w krótszych włosach to wymasterowana wersja SSJ 3? Taka wiecie, pozbawiona problemu ze zbyt dużym zużyciem energii. Krótszy włos, mniej energii w piach czy coś? Nie, ponieważ gdyby to była wymasterowana wersja SSJ3, to wtedy już nie byłoby ani jednego logicznego wytłumaczenia, dlaczego Vegeta nie użył tego w walce z Beerusem. To jest SSJ3, najzwyczajniejsze w świecie. Ma inną troszeczkę fryzurę, ale dlatego, że to jest inna postać. To jest SSJ3. I jeśli tak było, to prawdopodobnie właśnie dlatego, że jest to zwykłe SSJ3, Vegeta z tej formy w dalszej części historii zrezygnował. RMY. Węże nie jedzą ciastek. Tragiczne rozwiązanie. Mnie bardziej rozbawiło tutaj, wiecie co? Już o tym ostatnio wspominałem, że Vegeta powiedział, na planecie Vegeta też były węże. No dobra, ale na Ziemi też są węże. Jakby Vegeta to powiedział w taki sposób, jakby węże były czymś zupełnie niesamowitym, egzotycznym. Chyba że Vegeta zrobił się już taki mieszczuch, że nawet nie chodzi do lasu na spacer. Nie wiem, nie widział nigdy żadnego zaskrońca, także może nie wie, że na Ziemi też są węże i musiał powiedzieć, że za moich czasów na planecie Vegeta też były węże. I jak byłem mały, to chodziłem i dawałem im ciastka, które piekła moja mama, świętej pamięci. I te kurwy małe nie chciały tego żryć. Także tak wygląda moja trauma. Pozdrawiam serdecznie i polecam Vegeta Frączewski.
Memochin. Wszystko zmierza do tego, że Goku i Vegeta zjedzą po robaczku i scalą się w nową formę, a SSJ3 Vegety jest pretekstem, żeby nowa fuzja też mogła odpalić SSJ3. Q i Du oczywiście też się scalą, żeby połączony Majin miał inteligencję Q i siłę Du. Co do fuzji, pełna zgoda. Ma to sens. Ma to sens. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że mielibyśmy na przykład fuzję w SSJ1, fuzję w SSJ2 i fuzję w SSJ3 i figurki i gry by się sprzedawało jeszcze bardziej. Ale wracając powiedzmy do fabuły. Co do połączenia Du i Q, również widzę taką możliwość, aczkolwiek myślę, że tutaj już by wystąpiła absorpcja. Nie sądzę, żeby Q i Du mieli też jeść robaczki fuzyjne. Tylko że to jakby ten scenariusz zakłada, że Goma kompletnie przegra, że on nie będzie brał udziału w tej ostatecznej walce. I w sumie, czy nie mogłoby być tak, że Goma, jak na przykład przyjdzie postawić się Arinsu, mówi: Arinsu, dlaczego zabrałaś mi kulę? A Arinsu mówi: bo mogę. Du, pochłoń go, albo Q, pochłoń Gomę. I Goma mówi: o kurwa, tego żem się nie spodziewał. Zostaje pochłonięty przez Du albo Q, potem oni się łączą i mamy Kudugom. I Kudugom na samym końcu walczy z SSJ3 Vegekaką. Czy to nie brzmi pięknie? Ulong Sharbadon po prostu się chowa. Black Burusembu Lemigradon też się chowa. O, wiecie co? Miałem ostatnio taki pomysł, w zasadzie mam ten pomysł już od kilku lat. Mała dygresja. Czy chcielibyście zobaczyć filmik u mnie na kanale, gdzie nagrywam go razem z Marcią i Marcia zgaduje nazwy postaci w Dragon Ballu? Bo Ulong Sharbadon, jeśli nie pamiętacie, wziął się ze streama bodajże z 2018 czy chyba 18 albo 19 roku, gdzie pokazywałem jej karty w Dokanie, bez nazw, tylko same obrazki i był Omega Shenron. I ona powiedziała, że to jakiś Sharbadon, Ulong Sharbadon i tak się właśnie narodził Ulong Sharbadon. Myślę, że taki film byłby bardzo fajnym, nawet nie musicie mi pisać. W sensie możecie napisać, czy chcecie zobaczyć taki film, ale i tak myślę, że go nagramy, także możecie zostawić lajka, jeśli wam się podoba ten pomysł, żeby Marcia zgadywała nazwy postaci w Dragon Ballu i formy. Dysmon, Adacho, pytanie, czy twoim zdaniem Neva może wzmacniać również innych, czy tylko Tamagamich? Myślę, że mógłby wzmacniać też innych, ale sposób, w jaki wzmocnił Tamagamiego, ja już wytłumaczyłem ostatnio, jak to widzę. Tamagami w jakimś stopniu czerpali energię z tych kul. Neva jako ich stworzyciel myślę, że po prostu wpłynął na te kule, wydobył jakąś magię tych kul, większą moc tych kul, która wzmocniła tymczasowo albo w ogóle wzmocniła Tamagamiego numer 2. W tym sensie został on wzmocniony, ale no biorąc pod uwagę, co powiedział Dandy, czyli że chociażby ten rytuał odblokowania potencjału to jest umiejętność, którą nabywają na meczanie w pewnym wieku, byłoby głupio myśleć, że Neva tego nie potrafi. Myślę, że Neva potrafi też różne inne sztuczki. Kto wie, może będzie scena, w której na przykład Neva stwierdzi, że buffuje jakiegoś naszego gościa, no nie? Vegeta będzie leżał już na plecach, albo Piccolo będzie leżał na plecach i Neva zrobi tam jakieś siła, tamuła, wololo i Piccolo wstanie też tymczasowo wzmocniony. Też kulę będzie miał na czole na przykład. No teraz już żartuję, ale myślę, że jest taka możliwość. Charo, czy Du to Luffy? Rozciąga się, jest głupi, lubi jeść. Myślę, że tak. Natomiast Buki to fuzjonek. Mogę to potwierdzić, bo wiem, jak obaj wyglądają. Jeśli wam się podobało, to możecie zostawić lajka. Bardzo wam dziękuję za obecność, za dotrwanie do tego momentu. Czekam na wasze komentarze. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to zostawcie suba. Zasubskrybujcie ten kanał. Subskrybujcie ten kanał, to wtedy, cytując klasyk internetu, będzie dobrze. Tyle ode mnie. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana. Coś sąsiadowi spadło na podłogę.